Dzisiaj chciałbym Wam pokazać, jak impregnuje się buty, czyli przygotowuje się je do działań w ogóle. Buty skórzane muszą być zaimpregnowane według mnie zawsze. Tak wygląda mój but po wczorajszej przygodzie. No i zabierzmy się do pracy. Przydaje się rozsznurować buta, zanim się zabierzemy za jego impregnację. To jest dosyć ważna część. I uwaga, na wstępie chciałbym wymienić, że warto wykonać impregnację dwóch butów, a nie jednego. My będziemy dla przykładu pracować myślałem, że na jednym, ale chyba zrobimy to na dwóch butach, bo po co mam później nadrabiać straty, więc zrobimy to od razu na dwóch. Jak widać, but jest brudny. Buta brudnego impregnować nie należy. Należy go wyczyścić. Do tego użyjemy szczotki. Szczotka twarda. Tak wygląda. But należy oczyścić ruchem czyszczącym. No dobra, załóżmy, że but jest częściowo czysty. Zaraz zrobiliśmy to na przykładzie lewego buta, to niech tak będzie dalej. Zakończyliśmy czyszczenie. Trochę czasu minęło, nie wiem, może 5 minut, może 10. Powiedzmy, żeby do końca było dobrze, to jeszcze oczyścimy buta z całego piaseczku, który jest jak najmniej pożądany. Glina, piasek, wszystko to musimy usunąć przed impregnacją obuwia. Na pewno wiele z osób sobie zadaje sprawę, po co impregnować buty. Ja wychodzę z założenia, że impregnowanie butów nie jest wcale konieczne, jeśli buty są dobrze zaimpregnowane fabrycznie. Jeśli but jest nowy, mam jakieś tam membrany goreteksowe i tak dalej, to pewnie przez sezon, 2 można by sobie darować, ale ponieważ my dosyć dużo używamy tych butów w warunkach wilgotnych i te buty swoją pierwszą świeżość dawno straciłem, to zakładam, że trzeba je impregnować. Szczególnie przed sezonem jesiennym lub też wiosennym, kiedy pada dużo deszczy, lub na jesieni, kiedy jest po prostu wszędzie mokro i wilgotno i często przekracza się jakieś zbiorniki wodne lub cieki lub inne przygody. I ja osobiście, bo to jest tylko moja opinia, niekoniecznie profesjonalna w tym wypadku, uważam, że butów impregnować nie należy zbyt często. Ja robię to 2 razy do roku. Niektórzy uważają, że można częściej, a tak naprawdę trzeba robić to na czuja. Sorry, kamera mi odjeżdża. Ponieważ po prostu trzeba wyczuć, kiedy but zaczyna puszczać impregnację, kiedy warstwy impregnującego wycierają się i kiedy trzeba go zaimpregnować ponownie. Ja to robię, jak mówię, 2 razy do roku. Nie chcę też tego robić zbyt często, chociażby dlatego, że no nie chcę, żeby tracił swojej oddychalności, nie chcę na siłę zalepić wszystkiego, co tam ma, żeby
moja stopa w nim mogła oddychać. Także 2 razy do roku to jest takie maksimum. Oczywiście impregnacja, pastowanie buta to jest zupełnie co innego. Ja staram się dbać o moje buty tak dobrze, jak bardzo bym chciał od nich wymagać, żeby mi dobrze służyły. Więc zazwyczaj po każdym wyjściu pastuję je, żeby były śliczne jak nowe. Jak widać, mój but jest nadal brudny i dlatego przed manewrem impregnacji należy go jeszcze trochę umyć. Do tego używamy kolejnego wspaniałego narzędzia, które nazywa się szampon do butów. W moim wypadku ja używam szamponu do butów firmy Wally Sport Cleaning Shampoo. Kupiłem go bodajże w jakimś sklepie sportowym, a jeżeli ktoś nie ma sklepu, to w internecie też jest dużo tego. Pewnie trzeba potrząsnąć. Na wszelki wypadek trzęsiemy. Zamaczymy. I jak na razie nie robimy nic innego, tylko cały ten kurz, co tu jeszcze jest, spróbujemy. No dobra, spróbujemy nawilżyć. Musimy wycisnąć trochę tego szamponiku na szczoteczkę, tak żeby on tutaj sobie się ładnie na ten i szamponujemy całego buta. Tak, im więcej piany się zrobi, tym lepiej. Wszystkie powierzchnie skórzane szamponujemy sobie. No dobra, buta oszamponionego spłukujemy, starając się nie narobić jak największych takiego bucika wycieramy. Generalnie ja wychodzę z takiego założenia, że but skórzany impregnuje się w środku skóry, czyli każdy impregnat musi dostać się do środka, do skóry i żeby to uczynić, nagrzewam go. Jest wiele technik nagrzewania buta. Niektórzy wstawiają je do piekarnika, niektórzy podgrzewają suszarką, niektórzy przy ognisku. Generalnie chodzi o to, żeby buta podgrzać tak, żeby wsadzając rękę do środka można było poczuć ciepło od zewnątrz, ale żeby go przypadkiem nie spalić, żeby skóry nie wysuszyć. Nie należy robić tego zbyt długo ani zbyt często. Jest to kwestia troszeczkę wyczucia, ale ludzie, którzy się boją i nie chcą zepsuć swojego buta za miliardy dolarów, mogą spokojnie posłużyć się moją metodą, czyli suszarką mamy, żony, siostry bądź koleżanki lub sąsiadki, ewentualnie swoją, i nagrzać go. Po prostu nagrzewamy skórę tak, żeby poczuć w środku ręką ciepło. To powoduje, że skóra otwiera pory i jest dużo bardziej chłonna. Chodzi nam o to, żeby wchłonęła do głębi pierwszą warstwę impregnatu. No dobra, zakładam, że but jest już nagrzany i następnie wyciągam kolejne moje ulubione narzędzie, czyli wosk do impregnacji do wodoodpornej skóry. No czekajcie, żeby było dobrze. Wosk do wodoodpornej impregnacji skóry firmy Nikfax.
Na tym wosku jest w sumie kilka instrukcji, ale jedna jest najważniejsza. Żeby nakładać wosk własnymi rękoma, chociażby dlatego, że pod temperaturą, wpływem temperatury ciała ten wosk się roztapia. I ja tak zawsze robię. I tak działa. Oto on. Proszę bardzo. Dostępny w internecie lub w sklepach sportowych. Polecam ten. Nigdy nie stosowałem innego. Zresztą cały oddział stosuje ten. Chyba teraz się pojawił w jakiejś innej formie. Ale ja mam nadal ten, więc używam do końca. I teraz tak. Naszym zadaniem jest to tak smarować, tak położyć pierwszą warstwę, żeby obserwować, czy ona się wchłania. Po prostu ja to nazywam masażem. Trzeba but porządnie wymasować. Trochę miłości trzeba włożyć w tą opiekę nad butem, ale ta miłość później zwraca się w lesie, w górach czy gdziekolwiek indziej. No powiem tak, obserwując buta z bliska, mam wrażenie, że połowa tego, co wsmarowałem właśnie tu w czubek, została na wierzchu. Spowodowane może być to tym, że ten but już jest dosyć stary i już swoje wchłonął i dosyć w środku jest już dobrze zaimpregnowane i tego wosku ma tam dosyć dużo. Może być spowodowane to, że na Wasze potrzeby nie do końca dobrze go jeszcze podgrzałem. Mogę spokojnie mu jeszcze tutaj przygrzać. Ok. W impregnacji właściwie najważniejsze jest słowo warstwa. Nie impregnujemy raz, tylko impregnujemy wielokrotnie. Ilość warstw zależy od naszego upodobania. I co kładziemy pomiędzy warstwami, to też jest kwestia dyskusyjna. Ja generalnie robię tak, że buta rozgrzanego impregnuję w ten sposób, że kładę jedną warstwę, tak jak teraz. Teraz kładziemy pierwszą warstwę wosku. Tak. No tu się bardzo ładnie wchłania. Ewidentnie wosk zanika tam do środka. Ja generalnie kładę 4-5 warstw w ten oto sposób, tylko że pomiędzy kładę jeszcze pastę do butów. Więc to wygląda tak: jedna warstwa wosku, jedna warstwa pasty do butów, jedna warstwa wosku. Oczywiście jest to dobrze jest wykonywać to w odstępach czasu, dać przynajmniej godzinę na wyschnięcie jednej warstwie. Niektórzy uważają, że dla bezpieczeństwa jedno woskowanie powinno przynajmniej odczekać 12 godzin. Wiadomo, że nie każdy ma czas, żeby przez 3 dni pracować nad parą butów. Oczywiście można robić to dla całej rodziny naraz, wtedy to się rozkłada i żona nie płacze, że śmierdzi, bo śmierdzi. Należy to robić na pewno w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, o ile nie na dworze, tak jak ja. No i tyle. To jest pierwsza warstwa.